Siema, tu wahacz. Niemal wymarły takie samochody jak Toyota Camry, to znaczy duże sedany, ale bez znaczka i ceny premium. Zapraszam na test, gdzie pokażę, co ten samochód aktualnie oferuje i czy warto się nim zainteresować zamiast wszędobylskich SUV-ów. Na pewno model ten będzie kusił osoby, które poszukują bardziej eleganckich linii nadwozia, bo można tworzyć różne eksperymenty, jakieś SUV-y, coupe czy coś w tym stylu, ale jednak z klasyczną linią sedanów wciąż nie mogą one konkurować. Toyota Camry w aktualnym 10. wcieleniu jest modelem, który debiutował w Polsce w 2024 roku, ale jego bryła może wydawać się znajoma niektórym, ponieważ Japończycy nie wprowadzili w niej wyraźnych zmian względem 9. generacji i na zewnątrz można trochę nowe Camry postrzegać w kategoriach liftingu poprzednika, na przykład patrząc na drzwi trudno doszukać się różnic. Przeprojektowano za to wyraźnie przedni pas i ma on dosyć specyficzny, ale także wyrazisty wygląd. Ogólnie samochód prezentuje się moim zdaniem przyjemnie i też elegancko. Jakby nie patrzeć, mamy tutaj do czynienia z limuzyną o słusznych wymiarach, to znaczy 492 cm długości i 184 cm szerokości. Do jazdy dostałem egzemplarz w najbogatszej dostępnej wersji Executive, która w wygląd nadwozia nie ingeruje. Względem podstawy nazwanej Comfort ma większe felgi 18 zamiast 17-calowych, identyczne jak pokazywane 18-calowe obręcze, występują jednak także w środkowej wersji Prestige. We wnętrzu też producent starał się dodać więcej elegancji. Wciąż można wyczuć, że mamy do czynienia z Toyotą, ale jednak można też dostrzec chociażby designerską wstawkę na desce rozdzielczej przed pasażerem. Przyjemnie całość moim zdaniem się prezentuje. Wątpliwości mam za to co do faktury materiałów użytych do wykończenia większości deski rozdzielczej czy drzwi. Są one miękkie, miłe w dotyku, więc pod tym kątem nie mogę im nic zarzucić, ale wspominana faktura wypada dosyć siermiężnie, jak dla mnie bardziej pasuje do jakiegoś SUV-a pokroju RAV4, a nie do limuzyny, no ale fakt zostaje, że nie ma tutaj jakichś tanich wypełniaczy, chociażby dużych połaci twardych tworzyw. Jest trochę fortepianowej czerni, głównie ona zwraca uwagę na tunelu środkowym, ale nie ma jakoś przesadnie dużo. Mamy też odpowiednie wykończenie detali różnego rodzaju, wzorowe spasowanie, więc jakość całościowo wypada ok, ale nie czuję się tutaj jakiegoś bardziej luksusowego klimatu. Za to mamy na pokładzie tradycyjne podejście do sposobu sterowania oparte o fizyczne przyciski i przełączniki, co zdecydowanie oceniam na plus. Na tunelu środkowym też trochę ich jest, do sterowania napędem. Mamy także klasyczną dźwignię do zmiany biegów, a dalej indukcyjną matę do ładowania telefonu oraz 3 porty USB w standardzie C. Złącze 12V jest w schowku w podłokietniku. Kolejne 2 USB-C są z tyłu. Przy takiej ilości złącz jedno w standardzie USB-A dla większej kompatybilności moim zdaniem by nie zaszkodziło. Na konsoli centralnej mamy także fizyczny panel klimatyzacji z dużymi przyciskami. Każda funkcja ma swój dedykowany. Wygodnie się tego zaprojektować nie da. Powyżej mamy wyświetlacz 12,3 cala, niestety bez możliwości podziału widoków, to znaczy jak jest odpalona chociażby mapa, to nie można tutaj umieścić okienka z informacjami systemu audio, trzeba się przełączać pełnoekranowo. Na szczęście służy do tego belka z lewej strony, która jest cały czas obecna, no i też jak widać szybko się to wszystko przełącza, no ale wciąż przy dużej jednak powierzchni ekranu brak możliwości większych jego podziału oceniam na minus. Za to dobrze jego przekątność została wykorzystana, gdy się wejdzie w ustawienia, ponieważ tam mamy z prawej strony przełączniki, a z lewej pozostają nadrzędne kategorie i ogólnie jest to wszystko czytelne, moim zdaniem przejrzyste, tylko po prostu przydałyby się pewne usprawnienia, ten podział na ekranie domowym, też jakaś belka z przełącznikami od samej góry, która mogłaby się wysuwać. Takich rzeczy brakuje, więc jest dobra podstawa z potencjałem i wypadałoby to po prostu trochę usprawnić. Można też sobie odpalić bezprzewodowo Android Auto i Apple CarPlay. To jest moim zdaniem optymalny sposób korzystania z tego systemu. Niestety nie ma żadnego dedykowanego przycisku do przejścia do oprogramowania Toyoty. Trzeba robić zawsze tak i tak, aby tego dokonać. Co nie jest wygodne, na szczęście w drugą stronę działa to już lepiej. Ekran zegarów też ma 12 cali, w podstawie jest jedynie 7-calowy. Sposób obsługi oparty jest o 3 kompozycje, które można sobie dostrajać i później pomiędzy nimi się przełączać. Można modyfikować zarówno to, co będzie się wyświetlało na środku, jak również w lewej i prawej tarczy. Nie ma tam jakichś ogromnych możliwości ustawiania niestandardowych komunikatów, jakichś przeciążeń czy coś w tym stylu, no ale wszystkie te najważniejsze rzeczy związane z monitoringiem działania układu napędowego czy informacjami dotyczącymi ekonomiki jazdy są. Można sobie też wyświetlić mapę na środku, niewielką, ale działa ona tylko przy fabrycznej nawigacji w Android Auto i Apple CarPlay. Tej mapy nie ma, jest tylko wskazówka tekstowa.
To rozwiązanie wypada moim zdaniem dobrze pod kątem wygody, zdecydowanie gorzej oceniam obecność dodatkowego menu na zestawie wskaźników. Tam mamy długą listę, głównie są tutaj przełączniki związane z asystentami bezpieczeństwa. Niestety na końcu dopiero jest ten związany z wyłączeniem asystenta prędkości ISA. Mamy jeszcze dodatkowe menu, gdzie można wejść jeszcze głębiej. Przy obecności zawsze dużego i czytelnego ekranu środkowego w standardzie, zdecydowanie moim zdaniem wszystkie te ustawienia powinny być skupione w jednym miejscu. Na szczęście sterowanie tym z kierownicy jest łatwe, ponieważ mamy oddelegowany cały krzyżak, a także przycisk wstecz. Jest także przycisk w sąsiedztwie do obsługi telefonu. Z prawej strony steruje się aktywnym tempomatem. Mamy także zmianę piosenek oraz zmianę głośności po dwóch stronach, ale symetrycznie, więc jest ok. Zatem przycisków trochę tutaj jest, ale są duże i do ich rozmieszczenia nie mam zastrzeżeń. Jedynym układem napędowym, jaki przewidziany został do Camry, jest hybryda oparta o 4-cylindrowy silnik benzynowy o słuszne jak na współczesne standardy pojemności 2,5 litra. Samodzielnie generuje on 186 koni mechanicznych, wspiera go jednostka elektryczna o mocy 136 koni, a całość oddaje do dyspozycji kierowcy 230 koni mechanicznych. Mamy także tutaj wyłącznie napęd na przednią oś. Układ hybrydowy to typowa dla Toyota konstrukcja, gdzie na pokładzie obecna jest także bezstopniowa przekładnia ECVT, która nie jest wyposażona w symulację fizycznych biegów, co wpływa na specyficzne reagowanie na wciskanie gazu. To znaczy szybko wtedy samochód wkręca się na obroty, a po odpuszczeniu prawego pedału obroty też szybko spadają. Nieraz do zera, ponieważ hybryda w Camry jest tak zaprojektowana, że często może wygaszać i odpalać benzynę okresowo niemal co chwilę, co na szczęście dzieje się niezauważalnie, bez żadnych wibracji. Z kolei, gdy gaz jest wciśnięty, to prędkość rośnie przy czasami stałych obrotach, zatem podczas przyspieszania wrażenia akustyczne są specyficzne. Sama benzyna ma neutralny dźwięk, ale wciąż podczas ewentualnej jazdy próbnej polecam zwrócić na to uwagę, bo nie każdemu przypadnie taka praca do gustu. Osobiście nie jestem tego fanem, ale mógłbym z tym żyć, bo nie zwraca się na to specjalnie uwagi podczas normalnej jazdy, a Camry i tak nie jest sportowym modelem, który kupuje się dla jakiegoś delektowania charakterystyką przyspieszania. Wykorzystując jednak pełen potencjał układu hybrydowego, można liczyć na takie przyspieszenie od 0 do setki. A takie od 90 do 140 km na godzinę. Dynamika jest według mnie w zupełności wystarczająca do auta tego typu i po prostu dobra, pozwalająca bezpiecznie podróżować. Wpływ na to ma znowu zastosowana przekładnia ECVT i tutaj będę ją już jednoznacznie chwalił, ponieważ reakcja na wciskanie gazu jest szybka, silnik spalinowy sprawnie wkręca się na obroty, a auto zaczyna przyspieszać. Przy niższych prędkościach bardziej czuje się udział silnika elektrycznego, a jadąc szybciej trzeba wyraźniej poczekać na pomoc jednostki benzynowej. Mamy też bardzo dobrą płynność podczas przyspieszania bez żadnych szarpnięć. Przez brak takiego punktowego, powiedzmy, kopniaka, jakie spotkać można przy zwykłych skrzyniach, odczuwalnie przyspieszanie zdaje się być spokojniejsze, ale realnie wartości na prędkościomierzu się zgadzają. No i też tak duża płynność ogólnie jest przyjemna podczas podróżowania. Wspominałem, że układ hybrydowy Toyoty pozwala na częste wygaszanie silnika benzynowego i dzieje się tak również podczas jazdy z wysokimi prędkościami, jednak wtedy tylko ją wytracając można liczyć na jazdę w trybie elektrycznym EV i nawet lekkie wciśnięcie gazu wybudza benzynę. Im niższa prędkość, tym więcej silnik elektryczny może brać na siebie, przy czym nie został on zaprojektowany tak, aby dawać priorytet przyspieszaniu tylko na prądzie. W ten sposób w umiarkowanym tempie robić to można zazwyczaj do około 30 km na godzinę. Przy takich prędkościach można także utrzymywać prędkość w trybie elektrycznym czy przyspieszać, ale przy delikatnym operowaniu pedałem gazu. Ogólnie siłą hybrydy w testowanym modelu ma być możliwość częstego wygaszania silnika spalinowego i pod kątem zużycia paliwa się to sprawdza, ponieważ w Warszawie komputer pokładowy pokazywał mi średnio około 4-4,5 litra na 100 km, a trzeba pamiętać, że mówimy tutaj o co prawda niskim, ale jednak dużym nadwoziu. Na zwykłych drogach poza miastem wyniki spalania to okolice 5 litrów, na ekspresówkach 6 litrów, a przy prędkościach autostradowych 7,5 litra. Rezultaty te są naprawdę ok i całościowo układ hybrydowy w Camry to udana konstrukcja do auta tego typu. Można kręcić nosem na brak wyboru w kwestii układów napędowych, ale to, na co zdecydowała się Toyota, powinno zadowolić większość użytkowników.
Bo też Camry nie ma żadnych sportowych aspiracji, więc bardziej płynny i neutralny charakter hybrydy jest ok. Układ kierowniczy też dobrze sprawdza się przy podróżowaniu w stylu preferowanym przez silnik. Samochód ma go całkiem precyzyjnego, ale wyraźnie upłynnionego w reakcjach, gdzie kierownica stawia umiarkowany opór. Mamy także tutaj dosyć miękkie zawieszenie. Nie jest to oczywiście poziom bujania się na nierównościach SUV-ów, ale komfort nawet przy większych felgach w egzemplarzu testowym wypada w porządku. Potęgują go także fotele o neutralnej budowie, takiej typowej, aby nie męczyły nawet w długiej trasie i ogólnie Camry jest moim zdaniem przyjemniejszym autem do jazdy niż podwyższone modele. Gorzej za to żyje się z nim w mieście, bo pomijając już, że trzeba bardziej uważać na jakieś krawężniki, to patrząc do tyłu nie dostrzeże się w testowanym modelu zbyt wiele. Mamy w nim niewielką, mocno padającą szybę i jeszcze niewidoczny bagażnik. Do przodu jest już lepiej, ale wciąż nie idealnie. Dlatego asystenci parkowania się tutaj przydają. Dopiero w testowanej wersji Executive na pokładzie pojawiają się kamery 360 stopni o całkiem dobrej jakości, ale tylko z podstawowymi widokami. Za to kamera cofania jest na wyposażeniu standardowym w każdej z wersji. Nie ma możliwości dorzucenia 360 stopni bez wybierania kompletnie innej odmiany, ponieważ w Camry mamy standardowe dla Toyoty podejście, w którym obecne są przygotowane z góry półki wyposażeniowe i skromne możliwości dodawania pojedynczych opcji. W testowanym modelu są one wyjątkowo skromne, ponieważ dopłacać można wyłącznie za lakier metalik. Zatem opierając się o to, co przygotowała Toyota, to podstawowa odmiana Comfort zawiera rozsądne wyposażenie, by normalnie podróżować. Poza kamerą są też czujniki parkowania z tyłu, dostęp bezkluczykowy, dwustrefowa klimatyzacja, elektryka fotela kierowcy czy podgrzewanie już obu z przodu. Cena takiego auta to 191 900 zł normalnie albo 177 900 zł z rabatem. Około 15 000 zł upustu obowiązuje obecnie na każdą z odmian. Comfort jest jak dla mnie wersją bardziej flotową, a jako klient indywidualny pewnie bardziej skupiłbym swoją uwagę na środkowym Prestige. Dopłata jest znacząca, bo wtedy zapłacić trzeba 211 900 zł albo 196 500 zł z promocją, ale dostaje się w zamian skórzaną tapicerkę, wentylowane fotele, elektryczną kolumnę kierownicy, lepsze światła i trochę asystentów bezpieczeństwa, co przybliża Camry bardziej do wizerunku luksusowej limuzyny. Później mamy już testowane Executive, które znowu podwyższa cenę do 231 900 zł bez albo 215 000 zł z uwzględnieniem promocji i to już postrzegam bardziej za propozycję dla osób, które chcą mieć Camry tak dobre jak się da i nie liczą się aż tak z pieniędzmi, albo chcą wozić nim kogoś z tyłu, bo pojawiają się wyraźne udogodnienia dla pasażerów tylnej kanapy, co pokażę za chwilę. Ale dla kierowcy też co się wtedy znajdzie w postaci wyświetlacza head-up czy pamięci jego fotela. Przechodząc już na tylną kanapę, w wersji Executive mamy podłokietnik nie zawierający wyłącznie uchwytów na kubki, ale także dotykowy panel służący do sterowania muzyką. Można także włączać podgrzewanie, a także w elektryczny sposób regulować kąt pochylenia oparć lewego i prawego miejsca niezależnie. Mamy także sterowanie trzecią strefą klimatyzacji oraz również elektrycznie można rozsuwać albo zasuwać roletę tylnej szyby. Boczne szyby także wyposażone są w rolety, ale je już trzeba obsługiwać manualnie. Niemniej jednak, biorąc te wszystkie dodatki pod uwagę, z tyłu można się poczuć całkiem luksusowo. No i też pod kątem ilości miejsca jest dobrze. Na nogi mam taki bardzo duży zapas. Nad głową jest oczywiście on mniejszy, ale wciąż nawet bardziej się prostując. Nie mam kontaktu z podsufitką, margines jest wciąż minimalny. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w wyraźnym stopniu wystający. Tylna kanapa z zewnątrz prezentuje się tak. Bagażnik Camry ma 500 litrów pojemności, dostajemy tutaj niski próg załadunkowy. Otwór jak na sedana nie jest zły, no ale wciąż trzeba użyć tutaj stwierdzenia jak na sedana. Też pod kątem regularności kształtów nie jest dobrze, mamy wcinające się nadkola po bokach. Też podłoga lekko na środku jest wybrzuszona. Wynika to z faktu, że pod nią znajduje się jeszcze koło zapasowe. Po bokach mamy jedynie haczyki tutaj i to tyle, jeśli chodzi o jakieś praktyczne dodatki. Nie ma także możliwości składania oparć w drugim rzędzie, przynajmniej w testowanej wersji z elektryczną regulacją jest tylko luka na narty.
Chcąc mieć maksymalnie doposażone kamery, można wziąć je także w leasingu operacyjnym u partnera Wahacz TV firmy Carlys Polska za 2683 zł miesięcznie. Rata taka obowiązuje przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%. Dodatkowo widzowie kanału, wpisując w uwagach do zamówienia Wahacz Free, mogą mieć darmowy transport wybranego auta. Link do oferty wrzuciłem w opisie filmu. W ramach dekoracyjnego oświetlenia we wnętrzu kamery mamy podświetlone klamki oraz LEDowe paski na drzwiach, to widać w kamerze. Są także podświetlone przestrzeni na nogi oraz tunel środkowy, czego już w kamerze za bardzo nie widać, nawet pomimo tego, że mam maksymalnie podkręconą jasność tych elementów. Nie można też modyfikować kolorystycznie tych dekoracyjnych źródeł światła, zatem jest to mocno dyskretny styl podświetlenia, który trochę tam robi efekt, ale nie ma co specjalnie się nim zachwycać. Nie można również narzekać na czytelność, ponieważ wszystkie instrumenty pokładowe doczekały się źródła światła. Przednie światła kamery, poza głównymi soczewkami, opierają się tylko o jeden świetlny segment z każdej strony, ale mają one całkiem wyrazisty kształt. Paski te służą też czasami za kierunkowskazy. Wszędzie w testowanym modelu mamy LEDy. Niewielkie kierunkowskazy w bocznych lusterkach wyglądają tak. Tylne światła nawiązują trochę pomysłem na projekt do tych z przodu. Tutaj też wyglądają one moim zdaniem ok, ale też trudno w testowanym modelu Toyoty szukać jakichś bajeranckich rozwiązań w kwestii wyglądu oświetlenia. Jest to propozycja bardziej tradycyjna. Zdecydowanie zbyt tradycyjna jest za to technologia zastosowana w światłach głównych, ponieważ nawet w najbogatszych odmianach nie ma co liczyć na jakąkolwiek ich adaptacyjność. Mamy do czynienia ze zwykłymi statycznymi LEDami z ręczną regulacją wysokości. Na szczęście działają one dobrze, bo mamy mocny strumień światła, więc pod tym kątem nie mogę im wiele zarzucić, no ale w tej klasie samochodów jakieś wycinające inne pojazdy matrycowe LEDy zdecydowanie powinny być, tym bardziej, że aktualny Camry jest, jakby nie patrzeć, świeżym modelem. Podsumowując, Toyota Camry jest autem, w którym widać, że producent chciał postawić na bardziej tradycyjny charakter nie tylko pod kątem bryły nadwozia. Efekt jest moim zdaniem udany, bo samochód nie sprawia wrażenia przestarzałego, a zarazem nie jest przekombinowany. Osoby lubiące na przykład jakieś efektowne oświetlenie kabiny czy inne tego typu bajery pewnie będą kręcić nosem, ale do nich Camry i tak nie jest raczej adresowane. Ale jeśli ktoś szuka wygodnego, dużego krążownika, który nie jest SUV-em, to testowana Toyota sprawdzi się bardzo dobrze i mnie tym autem jeździło się przyjemnie. Bez większych emocji, ale trudno jest tutaj się do czegokolwiek przyczepić i pozostaje się cieszyć, że tak duże limuzyny wciąż można kupić bez konieczności kierowania uwagi na marki premium. I to wszystko, co przygotowałem o Camry. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie.